Obiecałem śledzenie wdrażania i wchodzenia w życie programu 2% Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy i dzisiaj w związku z tym naszym gościem jest Krzysztof Botnal, ekspert od kredytów i też redaktor portalu pierwszemieszkanie.com.pl, zaangażowany mocno w ogóle w śledzenie całego programu, więc powiedzmy ma wieści takie z pierwszej ręki. Ja tylko tytułem wprowadzenia powiem to, co ja widzę ze strony rynku nieruchomości, czyli to, że zapowiedź wejścia w życie kredytu 2% uruchomiła dwie grupy nabywców. Jedni to ci, którzy nie mogli dostać tego kredytu, a druga to ci, którzy liczą na ten kredyt i oni już w czerwcu, w maju i w kwietniu z coraz większą intensywnością pojawiali się na rynku i rezerwowali, czy to u deweloperów, czy też na przykład podpisywali umowy przedwstępne na rynku tym wtórnym. Jeżeli interesuje Was oczywiście rynek nieruchomości, subskrybujcie ten kanał, piszcie nam w komentarzach, o czym chcecie audycję i żeby nie przedłużać, to Krzysztofie, mamy już te 10 dni chyba, czyli nawet 11 obowiązywania kredytu. Co prawda pierwsze 3 były weekendowe. Czy był szturm po ten kredyt? Co wiadomo? Dzień dobry Państwu, cześć Tomku, dziękuję za zaproszenie. No zdążyliśmy, tak? Zdążyliśmy z ustawą na 1 lipca, tak jak to było zapowiadane przede wszystkim. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, praktycznie wszystko ruszyło 3, bo to był poniedziałek. Weszły do programu od razu 4 banki. Oczywiście to były też te banki, których my się wszyscy spodziewaliśmy, czyli to były banki, które w swojej strukturze udziałowej mają Skarb Państwa. Tak? To było jasne, że one wejdą pierwsze. I teraz, czy był szturm? Spodziewaliśmy się tego szturmu, ale mi się wydaje, że nie był aż tak wielki, jak to było zakładane, tak? Bo od dawna były różne szacunki. I na pewno ja szacowałem więcej chętnych niż oficjalne stanowisko autorów ustawy, bo oni tutaj w pierwszej wersji szacowali na 10 000. No 10 000 to ja zakładam w pierwszym miesiącu. I na razie wydaje się, że jest to do zrobienia, tak? że to jest możliwe. Bo z tego co. Czyli, przerwam, czyli że będzie 10 000 jednak w tym pierwszym miesiącu, tak się wydaje, tak? Żeby dopytać. Uważam, że jest to możliwe. A już na podstawie czego? No na podstawie tego, że z doniesień medialnych, prasowych wiemy, że do końca zeszłego tygodnia, czyli po pierwszym tygodniu, po pierwszych 5 dniach tak naprawdę działania tego programu, no mamy złożonych 3000 wniosków. Więc uważam, że te 10 000 jest możliwe. Mówimy oczywiście o samych wnioskach dotyczących bezpiecznego kredytu 2%. Ja pomijam tą pierwszą grupę, o której ty powiedziałeś, osób, które się nie łapią na ten program, a które też jednak przyspieszyły tą swoją decyzję i nadal przyspieszyły też decyzje kredytowe. I my dzisiaj już to nawet na rynku widzimy. Tak? Czy to dużo, czy mało? Ja się spodziewałem więcej. Mimo wszystko więcej niż te 3000. Troszeczkę wydaje mi się, że przygotowanie banków, czyli poziom przygotowania banków ostudziło zapędy niestety niektórych klientów, ale to też dobrze, bo na tych pierwszych klientach wszyscy się uczą. I banki, i pośrednicy, i autorzy tego projektu. A tydzień później, 2 tygodnie później, na pewno już po tym momencie, kiedy ten pierwszy kurz opadnie, my będziemy mieli wszyscy łatwiej, będzie wszystko wiadomo. Dochodzą różne rozwiązania, które w pierwszych dniach w ogóle nie były dopuszczalne, typu jakieś tam specyficzne budowy domów, czy specyficzne, jakieś konkretne zaawansowania budów domów. Tak? Banki po prostu nie do końca były formalnie przygotowane. Nie chodzi już nawet o to, ja to powtarzam ciągle, nie chodzi o przygotowanie techniczne, bo dobrze wiesz, że tutaj nie było dużo czasu, tak? Ta legislacja, wprowadzanie, podpisanie umów, robienie systemu, naprawdę to jest kolosalna praca i wymaga środków i czasu. No właśnie, mówisz o tych problemach z legislacją i ja wiem, że na przykład niektórzy poszli po kredyt i się okazało pierwszego, drugiego dnia to, że nie każdy bank jest przygotowany, nawet były jakieś braki w formularzach, więc może po prostu dany oddział był nieprzygotowany czy też niedouczony, ale ty w ogóle pracujesz z kredytami i wyjaśnij, te 3000 wniosków to są wnioski
przyjęte, już złożone z kompletem dokumentów, czy to jest 3000 wniosków po prostu jakichś ogólnych zapytań i rozpoczętych procesów, bo to jest też istotne, żeby złożyć wniosek kredytowy, to rozumiem tak samo trzeba mieć na przykład operat szacunkowy, tam te wszystkie formalności. Jak to wygląda tak dokładniej? Ciężko jest to na razie określić, tak? Bo na razie jedyną informacją, która padła, to jest 3000 wniosków do końca piątku w zeszłym tygodniu przyjętych. My dokładnie też nie wiemy. To, co ty powiedziałeś, czy to są przyjęte, zarejestrowane, czy to są tylko takie, które wpłynęły po prostu do banku, one są, czekają na swoją kolej. No ja chciałbym liczyć na to, że to są już wnioski porejestrowane, aczkolwiek no niestety, ale na razie to nie ma żadnego ogólnopolskiego systemu zliczania chociażby tych wniosków, tak? Bo te systemy powstają. Ustawa pozwalała na to, żeby ten system komunikacji chociażby z Bankiem Gospodarstwa Krajowego był teraz na bieżąco tworzony, tak? Tam oczywiście jest jakiś deadline, kiedy może być to zrobione, ale z tego co pamiętam, to jest chyba listopad, tak? Kiedy ten system ma być gotowy. Więc dzisiaj tak naprawdę trzeba zebrać informacje z każdego z tych banków, które do tego przystąpiły. Czy to są już gotowe wnioski kompletne? Niekoniecznie. Niekoniecznie, bo wśród tych banków 4 przynajmniej 2 robią coś takiego, co można by nazwać w cudzysłowie decyzją wstępną, taką finansową, że my składamy niekoniecznie wszystkie dokumenty. Nie musimy składać dokumentów nieruchomości na przykład, tak? Więc ja nie wiem, jak duża jest, jaki jest poziom tej weryfikacji początkowej. Czy to jest, mówię, wpłynęło do banku, zarejestrowane jest, nie wiem, w niektórych bankach jest proces skanowania, ponieważ analitycy dostają te dokumenty już nie w formie papierowej, tylko w formie skanów. I nikt na razie nie określił, ja myślę, że jeszcze jest za wcześnie, żeby to precyzować, tak? Że to dopiero za jakiś czas, za kilka dni, może za tydzień będziemy wiedzieli, co tam tak naprawdę wpłynęło i co się z tymi wnioskami dzieje, bo to też jest istotne, tak? Bo samo wpłynięcie to jest wpłynięcie. Co my mamy dalej? Jak teraz długo będziemy czekali na decyzję? Ja mówię tu o ostatecznych decyzjach. Jak długo będą klienci czekali na umowy? No bo tutaj to jest dla nich najbardziej istotne, bo po umowie już mogą finalizować tą swoją transakcję związaną z nieruchomością. I teraz mam pytanie. 2 pytania od razu. Jak to jest w waszej firmie? Czy wy z perspektywy swojej firmy, wiadomo, że twoja firma to nie jest cała Polska, ale zawsze są takie odczucia. To pierwsze pytanie, czy wy macie więcej takich wniosków, czy jest jakiś napływ taki i znaczący, istotny, nazwijmy to? I drugie, mówisz o 4 bankach, a ich jest na stronie BGK więcej, troszeczkę wymienionych, ale czy one już nie wszystkie zaczęły te swoje procedury i dlaczego banki komercyjne, te takie bez jakiegoś, tam gdzie Skarb Państwa nie ma żadnego wpływu, jak twoim zdaniem, czy w ogóle są jakieś plotki takie w branży u was, dlaczego one tak wolno wchodzą w ten produkt? Czyli 3 pytania ci aż zadałem. Po pierwsze, fakt, jesteśmy tylko jakimś tam wycinkiem rynku, ale tutaj mogę się podeprzeć trochę czymś innym, ponieważ prowadzimy jedno z forum, grup dyskusyjnych za pomocą Facebooka i tam mamy jakiś taki przegląd jednak rynku, zainteresowania, nie tylko z naszej firmy, nie tylko od doradców, ekspertów, którzy z nami współpracują, ale jednak naprawdę od niezależnych osób, które gdzieś tam się udzielają też swoich konsultacji. I tak, i to zainteresowanie już jest od kilku miesięcy tak naprawdę. Ludzie się do tego już dawno przygotowywali. To, co tam wspomniałeś na samym początku, bardzo dużo osób już kilka miesięcy temu podpisywało umowy rezerwacyjne, umowy przedwstępne. To już było konsultowane tak naprawdę z ekspertami finansowymi na zasadzie trochę takiego przewidywania, jak to się może wydarzyć. No pierwszy tydzień oczywiście ruszyła fala składania wniosków, no bo to jest ten moment, kiedy można to robić. Był jeden bank, który wcześniej przyjmował, to był bank Pekao SA, który przyjmował wnioski, które później miały być zamieniane, tak, na ten bezpieczny kredyt, ale realnie umówmy się, od poniedziałku te wnioski, prawdziwe wnioski w prawdziwych formularzach, to jest to też, o czym wspomniałeś, które zostały tak naprawdę w tym praktycznie w piątek albo w poniedziałek pierwszego, trzeciego udostępniane, one dopiero zostały złożone. Tak? Więc tutaj to nie jest. Ja myślę, że cały rynek tak wygląda. Że to nie tylko nasza firma. Drugie pytanie było? Dlaczego te banki, przypominam pytanie kolejne, dlaczego już mówię.
banki Jest na komercyjne liście, takie ociągają. to do czego się odnosisz, to jest prawdopodobnie lista na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. I tam Tak. jest, no, na moment teraz jak tego nagrywania tego materiału, tam jest 7 banków, ale to są banki, które z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisały tylko i wyłącznie na razie umowy. Czyli że mogą w swoich ofertach mieć bezpieczny kredyt 2%, że mogą mieć ten produkt. Ale tylko 4 na razie, tylko PKO SA, PKO BP, Velo Banki, Alior wprowadziły tak naprawdę oferty. Więc w tych pozostałych 3 my raczej jeszcze dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego kredytu otrzymać, nie wiemy na jakich warunkach. Zapytałeś też, trzecie pytanie to było o banki komercyjne. Tak, dlaczego się ociągają? Czemu się nie pchają? Dlaczego tak? Dlaczego się nie szturmują tego kredytu? Dlaczego nie stoją tam w kolejce i w pierwszym rzędzie w ogóle rozdających ten kredyt? Kurczę, no jasne było, że tutaj troszkę nie ukrywajmy, że wprowadzenie bezpiecznego kredytu 2% no było, powiem delikatnie, powiązane z rozwojem politycznym, tak? Z tym, No co się tak, w naszym to kraju każdy dzieje. Więc tak naprawdę ze względu na to, że jednak to było bardzo mało czasu na wszystkie na realizację tego projektu w każdym banku, a też musisz wiedzieć i wiesz doskonale, że banki mają dzisiaj różne inne projekty, że tak powiem, na głowie, typu wprowadzenie, zamiana WIBOR-u na WIRON, tak? I to już tam trwa, więc to nie było tak, że rzuciły wszystko i zaczęły to robić. Dlaczego nie przystąpiły? To nie chodzi, bardziej nie rozważałbym tego, dlaczego nie przystąpiły te komercyjne, tylko dlaczego przystąpiły te, które przystąpiły, tak? Bo musiały. Po prostu tam uważam był większy nacisk na to, żeby ruszyć 1-3 lipca, tak. Myślę, że gdyby mogły, to też by trochę to wydłużyły jednak ten okres przygotowań, bo dziś widać, że to nie jest zapięte na ostatni guzik. Są pewne niedociągnięcia typu kalkulatory zdolności kredytowej, które tydzień są już udostępnione, a nadal mają błędy, to znaczy nie do końca każdy jest zrobiony zgodnie z ustawą. Ale teraz też jest taka właśnie sprawa, powiedziałeś, że banki by być może odciągały i przecież tak musimy sobie to powiedzieć, bo o ile ja pamiętam zgodnie z ustawą, to banki te pieniądze od BGK, czyli te takie dopłaty do tych swoich kredytów, do tych procentów, to one dopiero dostaną w 2024 roku. Czyli jeżeli by na przykład dzisiaj, załóżmy, to jest pewnie niemożliwe, ale dzisiaj udzieliły kredyt i wypłaciły pieniądze, to przez 6 miesięcy będą, no można powiedzieć, sponsorowały w jakiś sposób, tak w cudzysłowie, te odsetki. Czy to też nie jest właśnie ten powód takiego zwlekania i w ogóle tak naprawdę kiedy ci ludzie, czy coś już wiadomo, kiedy ci ludzie, którzy występują o kredyt, faktycznie będą mogli liczyć na jego wypłatę, bo to jest najważniejsze. Oprócz tego, że usłyszeliśmy o tych 3000 złożonych wniosków, które wpłynęły do banków, były już pod koniec tygodnia zeszłego informacje o tym, że pierwsze kredyty zostały udzielone. Ja nie znam nikogo, kto dostał już ten kredyt, ale nie wykluczam, bo to, co też wspomniałem o banku PKO SA, że on przyjmował te wnioski wcześniej, mógł zrobić część analizy, więc w ramach tego faktycznie jakieś pojedyncze mogły być już zrobione, tak? Czyli zakładam, że udzielenie było identyfikowane z umową kredytową. Więc jeśli pytasz o to, kiedy będą pieniądze, no to mogą być już niedługo, tak? Dla tych osób. Czy banki nie czekają ze względu na to, że pieniądze dostaną później? Faktycznie tak jest. Klient, który przyjdzie do banku komercyjnego, on dzisiaj może uzyskać kredyt z dopłatą, czyli on płaci już mniejszą ratę. Resztę tych pieniędzy ma dopłacić państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, ale do wszystkich kredytów, które zostaną udzielone już dzisiaj, czyli tak naprawdę te pieniądze zostaną klientom wypłacone, klienci będą spłacać te raty, dopłaty do tych kredytów banki otrzymają dopiero w przyszłym roku. No czyli tak, dopiero, tak jak powiedziałeś, w dlatego. 2024. I jeżeli miałbym się zastanowić, czy w bankach, nie wiem, działy ryzyka, compliance, wszystko inne bierze to pod uwagę, no to ja zakładam, że bierze, bo ten przychód będzie tak naprawdę mniejszy. Pamiętajmy, że dzisiaj banki już mają trochę mniejszy przychód ze względu chociażby raz na kwartał, ze względu na wakacje kredytowe. Jeżeli No tak. tutaj to dołożymy, no to
tak, jest to możliwe, że mogą się trochę ociągać. Ale teraz powiedz mi jeszcze, tak mówimy kredyt 2%, ciągle się mówi 2%, ale wyczytałem, w jednym z banków RSSO wynosi prawie 5%, 4,9%. Czy już wiemy, jakie są faktycznie warunki, chociażby w tych 4 bankach, jakie jest takie realne oprocentowanie i jak to można porównać wysokość tego realnego oprocentowania z tym, co zapłaci człowiek, który pójdzie po ten zwykły kredyt, bo jemu się ten bezpieczny nie należy? O dziwo, naprawdę jest nominalnie 2% w niektórych bankach. I to tutaj ja powinienem się bić w pierś, tak? Bo od kilku miesięcy tłumaczyłem, że to jest tylko nazwa. A co się okazało? Okazało się, że przy starcie programu, przynajmniej w 2 bankach, mamy oprocentowanie nominalne 2%. Całkowite. Tutaj już nie ma żadnej marży doliczonej, nic. Po prostu płacimy według oprocentowania 2%. Dlaczego takie jest w niektórych bankach RRSO? Dlatego, że RRSO nie tylko uwzględnia oprocentowanie, uwzględnia opłaty okołokredytowe, uwzględnia wszystkie ubezpieczenia, czy nieruchomości na życie, czy jakiekolwiek, które występują, które zapłacimy w całym okresie kredytowania. Uwzględnia, proszę pamiętać, nie tylko te 10 lat związane z dopłatami, ale jeżeli ktoś bierze kredyt na 20, 25, 30 lat, to uwzględnia też ten okres po 10 latach. A tam już trzeba przyjąć jakieś założenia, więc w takich założeniach do RRSO przyjmuje się, że oprocentowanie po tych 10 latach będzie takie jak dzisiaj, czyli rzędu 7-8%. Czy on jest tańszy? No tak, on jest tańszy. Ta dopłata dzisiaj wynosi 5,14 punktu procentowego, czyli o tyle od normalnych ofert jest ten kredyt tańszy. I jeszcze co ciekawe, te oferty, od których my odejmujemy, to oprocentowanie, od których my odejmujemy tą dopłatę, realnie jest dzisiaj niższe niż faktycznie standardowy kredyt, bo my odejmujemy w 2 czy 3 bankach od poziomu 7,14. No jeśli ktoś pójdzie dzisiaj do banku po standardowy kredyt, bez tej dopłaty, nie ten preferencyjny, no to raczej ciężko będzie uzyskać oprocentowanie 7,14. No tak, czyli trzeba powiedzieć, że ci ludzie, którzy mogą z tego kredytu skorzystać, prawo im pozwala, to w zasadzie powinni z niego skorzystać, tak? I takie pytania to jest w pograniczu rynku nieruchomości. Jeżeli mówiłem, że ten ruch ludzi, którzy chcą ten kredyt uzyskać, liczą albo uciekają przed tym kredytem, skutkami tego kredytu, bo wiedzą, że go nie dostaną, był przed 1 lipca, taki duży, no to wiadomo też, że parcie na popyt na mieszkania się zwiększył. Jak się zwiększa popyt, no to sprzedający zazwyczaj chcą uzyskać wyższą cenę. I teraz, no, po pierwsze musimy też śledzić chyba, czy ten ruch na ten kredyt będzie trwał, czy jest ta pierwsza taka fala i potem to opadnie, bo przecież chyba nikt nie wie, ile osób po ten kredyt pójdzie. Te 3000, o których powiedziałeś, to dla mnie jest dużo, bo były założenia, przecież właśnie powiedziałeś, ministerstwo zakładało, że w tym roku będzie 10 000 kredytów w ogóle w tym roku. Tak więc to jest więcej, ale czy ci ludzie jednak nie powinni się śpieszyć, bo inflacja, bo różne rzeczy będą i właśnie taki być może efekt podnoszenia cen z powodu tego kredytu będzie powodował, że limity, które są w kredycie, będą im pozwalały kupić mniejsze mieszkanie niż to, które by tak naprawdę chcieli, zwłaszcza w bardzo dużych miastach, bo w tych bardzo dużych miastach to za ten kredyt to tak w Warszawie na przykład poszaleć specjalnie nie można, tam 50 parę metrów można kupić może. Ale to już jest widoczne. To już Tak? zresztą sam obserwujesz to na rynku, tak, od kilku miesięcy, że tak to działa. Raz, że my kupujemy emocjonalnie. Wiadomo, że emocje na pewno w tej sprzedaży są i trochę strach przed wzrostem cen spowodował wzrost cen. No To tak. jest taka samo spełniająca się przepowiednia, prawda? To coś takiego, z czymś takim mamy do czynienia, bo ja uważam, że zwrócenie uwagi na to, że bezpieczny kredyt może wywołać wzrosty cen, to my mamy już od początku tego roku. No Od tak. samego momentu. Od pierwszych zapowiedzi bym powiedział tak, nawet. Od zapowiedzi. Tu już jeszcze przed tym, jak projekt tego został pokazany, pierwsza wersja, tak, mieliśmy już to na rynku. Czy będzie jeszcze dalej to szło? Na razie uważam, że może iść dalej, tak? Czyli że te ceny jeszcze mogą rosnąć. Nie wiem jak długo, bo my też nie wiemy,
czy ten pierwszy rzut taki na ten program nie będzie w tym roku. Do końca nie wiemy, jak będzie wyglądał rok 2024, nie tylko pod względem zainteresowania tym produktem, tak, tym kredytem, ale także pod względem tego, jaki będzie prawdziwy limit do wykorzystania w przyszłym roku. Bo to, co już poruszaliśmy tutaj, tak, dopłaty na ten rok będą pochodziły z budżetu, który jest w ustawie zapisany na rok 2024. Jeżeli my go wykorzystamy, a jeszcze jak go przekroczymy, bo tak naprawdę nie wiemy, ile tych kredytów zostanie udzielonych w tym półroczu, no to co będzie w następnym roku? Czy zostaną zrobione jakieś przesunięcia, czy tych pieniędzy zostanie, czy rząd dorzuci te pieniądze? Ja nie mam zielonego pojęcia. Bo jeżeli by nic się nie stało, to co? Wykorzystaliśmy limit z 2024 roku i w 2024 roku my nie mamy co udzielać, tak? Ja myślę, że zgodnie z tym, co powiedziałeś właśnie, to jest tak, że ludzie, ci, którzy chcą skorzystać z tego kredytu, to oni siedzą, tacy robią się trochę nerwowi i właśnie dlatego chcą przyjść pierwsi na ten rynek. I ja podejrzewam, że, no oczywiście tego nie wiemy, ale podejrzewam, że ta pula tych zainteresowanych tym kredytem i tych, którzy mogą sobie na niego pozwolić z różnych powodów, no też muszą mieć trochę na wkład własny, różne tam rzeczy muszą być spełnione, to będzie teraz właśnie i to się może przesuwać, bo ta twoja zapowiedź tego, że być może jak przyjdzie tylu chętnych w tym roku, że limit na przyszły rok zostanie już wyczerpany i w przyszłym roku nie będzie można uzyskać tego kredytu, chyba że pula pieniędzy zostanie podwyższona, ale przecież mamy wybory po drodze, więc nie wiadomo, czy ktoś będzie to podwyższał, czy nie, ale zostawmy politykę na boku, no to racjonalnie idź teraz po ten kredyt, tak? Taki wniosek ja bym wysnuł, gdyby mi przysługiwał ten kredyt, tak? Ale dokładnie tak jest i dużo osób w ten sposób podchodzi. Ja już nawet nie mówię, że to miał być 1 lipca czy 3 lipca, tak? Że mam pierwszy być w tej kolejce, bo tutaj ten termin to był bardziej postrzegany jako pożądany dla tych osób, które miały krótkie terminy tych umów przedwstępnych czy rezerwacyjnych, tak? Żeby one się wyrobiły. Ale gro ludzi zadaje pytania, co się liczy? Czy liczy się data złożenia wniosku, czy data na przykład umowy kredytowej, bo wniosek to mogą złożyć jeszcze w tym roku, ale umowę kredytową i transakcję będą mieli w przyszłym roku. I nawet ci, którzy na początku, nie wiem, w pierwszym kwartale przyszłego roku będą finalizować transakcje, to wierz mi, że będą robić wszystko, żeby ten wniosek złożyć w tym roku. Żeby zarezerwować sobie środki jeszcze w tym roku, kiedy nie mamy limitów, bo to im zagwarantuje, że oni te pieniądze dostaną. Tak? Oczywiście, jeżeli przejdą wszystkie procedury bankowe zgodnie z ustawą, tak, i otrzymają decyzję pozytywną. Wspomniałeś też o wkładzie własnym. W tym programie można nie mieć wkładu własnego. No ale wtedy masz też ratę dużą. Bez pieniędzy i znaczy może zupełnie nie, bo trzeba mieć nie wiem, na notariusza, na jakieś dzisiaj jeszcze PCC, chociaż myślę, że pierwsze transakcje, które będą robione, mają szansę już nie być objęte tym podatkiem, ale to zobaczymy jak ta legislacja do końca przejdzie obecnej ustawy o PCC. Znaczy to zwolnienie z podatku to powinno wejść pod koniec, od PCC jest dla tych, którzy kupują pierwsze mieszkanie, wyjaśniam, to jeżeli prezydent ma 21 dni na podpisanie umowy, ustawy 30 dni na wejście w życie przepisu, co wskazuje, że to jest koniec sierpnia, przełom sierpnia, września, bardziej koniec nawet sierpnia, chyba że prezydent nagle zakwestionuje te przepisy i po prostu ustawy nie podpisze, ale raczej to tak wskazuje, a ludzie jak zawierają umowy przedwstępne, czy tam te, gdzie potem będą przy realizacji ostatecznej płacili te PCC 2%, to żaden problem jest zawrzeć umowę z realizacją na wrzesień i wtedy się po prostu unika takich przykrości. Tym bardziej, że ja na przykład powiedziałem, że widziałem wiele osób i wiem, że były zawierane umowy przedwstępne na tym rynku wtórnym i większość ludzi, sporo osób zawierało je tak do końca września albo nawet na październik z realizacją, bo też nie byli do końca pewni, kiedy dostaną pieniądze z tego bezpiecznego kredytu. Powiem, osobiście nie widziałem w ogóle krótszej umowy tej takiej przedwstępnej zawartej. Może były, ja nie widziałem, to nie znaczy, że ich nie było, tak?
Mieliśmy setki takich pytań. Naprawdę setki, jak nie tysiące przez ostatnie pół roku, jakie terminy zawrzeć. Dlatego nawet się chyba przyjął ten termin końca września jako taki umowny, że no już chyba powinien być bezpieczny, że 3 miesiące od ruszenia programu to już w miarę zabezpiecza klientów. I ty mówisz tutaj, że oni nie wiedzieli, kiedy dostaną pieniądze. Pamiętaj, że część z nich nie wiedziało, czy program zdąży, czy wejdzie w ogóle, jakie banki przystąpią, jakie będą warunki. 3 miesiące temu było tyle niewiadomych, że tutaj ciężko było cokolwiek określić, tak? My się opieraliśmy tylko i wyłącznie na tym, co zobaczyliśmy w projekcie ustawy i o tym mogliśmy rozmawiać. A jak to się wszystko dalej potoczy, no było bardzo dużo na rynku sceptyków, naszych wspólnych znajomych, którzy uważali, że ten program nie ma szans zdążyć na 1 lipca, tak? Ja w ogóle tak nie tutaj uważałem, bo ja uważam, że ten program był wprowadzany jako polityczny też program, trzeba powiedzieć, bo jest to taki dopalacz do rynku. Osobiście uważam, że o tym programie to mam takie zdanie, że jest niepotrzebnym wspieraniem popytu, zamiast wymyślić program ułatwiający budowanie i powodujący, że budowanie jest tańsze, bo jak wspierasz popyt i sypiesz pieniądze w popyt, to zawsze spowodujesz wzrost cen i o tym w ogóle już od listopada zeszłego roku nawet na moim kanale mówiliśmy, ale też prawda jest taka, że trzeba powiedzieć, jeżeli ktoś ma szansę skorzystać z tego kredytu, to skorzysta. I też widziałem wiele osób, które niezwiązanych z branżą nieruchomości i nie naszych wspólnych znajomych, tak, które były przekonane święcie, że co władza powiedziała, to zrobi i to wejdzie w życie i już takie umowy zawierali. Poza tym tak naprawdę też część z tych osób, które liczyły na ten kredyt taki bezpieczny 2%, to były też w na tyle dobrej sytuacji finansowej, że one mogłyby kupić i uzyskać ten normalny kredyt, taki bez tej dopłaty. No ale po co mają brać kredyt bez tej dopłaty, jak akurat mają szansę skorzystać z tańszego produktu, no to byłoby irracjonalne, prawda? I ta grupa też jest i oni to właśnie byli ci, którzy śmielej występowali z tymi umowami przedwstępnymi. W ogóle czy możemy dotrzeć do jakichś raportów? No teraz to pewnie jeszcze nie, ale myślę, że właśnie będą jakieś raporty powstawały o skali tych wniosków, jak dużo jest odrzucanych, jak dużo osób było takich zainteresowanych i właśnie zbyt optymistycznych, nie dostali kredytu, bo na przykład jednak ich zdolność kredytowa, no właśnie nawet liczona ta w ten obniżony sposób, przeszacowali. Jak sądzisz, kiedy takie wiadomości w ogóle będziemy mieli? Rzetelne? To myślę, że jeszcze Rzetelne. tydzień, dwa powinniśmy poczekać, dlatego że jest trochę zamieszanie na rynku, tak, przy tym składaniu. Dzisiaj wszyscy się skupiają bardziej nie na liczeniu, tylko na tym, jak to robić, żeby to robić sprawniej. Jeżeli dołączą kolejne banki, bo kolejne banki już to zapowiadają, że chcą wprowadzić ten produkt. No zakładam, że one już unikną tych błędów młodości tego programu i to będzie bardziej poukładane, ale no bierzmy pod uwagę, że to trzeba będzie w cudzysłowie ręcznie ściągnąć te informacje od banków, od każdego konkretnego banku. Tak jak tutaj, no jednak ministerstwo może ściągnąć, tak, ma narzędzia, żeby ściągnąć od tych 4 banków, poprosić ładnie chociażby o to, żeby to przesłali te raporty w jakikolwiek sposób, nawet w jakimś Excelu, w czymkolwiek, to będzie, ale już uzyskanie od banku komercyjnego, niezależnego od Skarbu Państwa, to już też nie jest takie do końca pewne. Oczywiście można to zrobić, tak. Myślę, że ktoś, nawet ministerstwo, strona rządowa będzie chciała to w jakiś sposób, może nie kontrolować, ale mieć informację, jaka jest skala tych wniosków, żeby zobaczyć, jak to będzie dalej wyglądało, tak? Z czym później się zderzą, no bo to wiadomo, że to, ile tych wniosków będzie złożonych, będzie miało później w tym budżecie na dopłaty konsekwencje, tak? Więc tutaj No 3000, bardzo to słuchaj, jest ważne. o ilości wniosków, właśnie 3000 w tydzień to jest 156 tysięcy rocznie, gdyby takie tempo zostało utrzymane. Oczywiście pamiętajmy, są takie tygodnie, gdzie są święta i długie weekendy, może mniej wniosków, ale to była 150 tysięcy wniosków, to byłoby w ogóle jakieś szaleństwo. Ja sądzę, że to nawet nie wiem, czy banki były w stanie, czy są przygotowane w stanie technicznie przerobić tyle wniosków i pewnie ich nie będzie, więc to jednak 3000 wniosków w
pierwszym tygodniu, to można powiedzieć, to w ogóle w skali przyjmowania i zdolności banków do przetwarzania takich wniosków, to chyba jest dużo, czy się mylę? No to jest bardzo dużo. Chciałbym, żebyś wiedział, że ja już tam kilka rozmów przeprowadziłem, już chociażby wczoraj, z osobami, koordynatorami, osobami zarządzającymi, na przykład centrami hipotecznymi któregoś z banków, i one już dzisiaj uważają, że jest bardzo dużo wniosków, że to już jest więcej niż zakładano, aczkolwiek w niektórych regionach tych wniosków jest jeszcze, ja uważam, mało, bo usłyszałem od z innego z centrów hipotecznych, jednego z największych banków w Polsce, że wpłynęło 80 wniosków w pierwszym tygodniu. To jest na 2 województwa, więc dla mnie to jest bardzo, bardzo mało. O warszawskim regionie słyszałem, że 400, tak? Ale faktycznie, jakbyśmy te regiony z jednego banku pozbierali i dołożyli te 3 pozostałe banki, to te 3000 wydaje się realne. Tutaj nie ma jakiejś, może nie być przekłamania. Mówię, ja nie wiem, jak to co powiedziałeś, to nie wiadomo, jak to jest liczone, ale tak może być. Większa ilość będzie wydłużać terminy. Dlatego ten 30 września to też był taki podawany ze względu na to, żeby zdążyć, tak? Bo pamiętaj, ostatni rok, ostatnie 1,5 roku w bankach to było zmniejszenie akcji kredytowej o 70% średnio, tak? Więc żaden bank nie rozwijał działu hipotecznego. Raczej śmiem twierdzić, że mogły być jakieś zwolnienia, przesunięcia, inne rzeczy. Tutaj mamy produkt, którego my się wszyscy uczymy. To, co powiedziałem. Na tych pierwszych klientach po prostu on jest testowany dzisiaj. I trzecia rzecz, to jest lipiec, my mamy wakacje. Ludzie w bankach chcą mieć urlopy. Ja zakładam, że pewnie niektóre niestety dla nich były wstrzymane, ale realnie obsada wakacyjna no w każdym, w urzędach, w firmach jest jednak trochę mniejsza niż standardowo, tak? Więc to wszystko będzie wpływało na to, że z każdym tygodniem, z każdym dniem, jeżeli będziemy mieli podobny, chociaż nawet nie mówię, że 3000 w tydzień, ale podobną ilość wniosków wpływających, to ten okres będzie się wydłużał. Więc tutaj to, że dzisiaj słyszymy, nawet naprawdę chciałbym, żeby te pierwsze umowy już były zawarte, to nie znaczy, że z następnymi będzie tak samo. Nie, to tutaj ja bym się w ogóle na to nie nastawiał. W ogóle jest tak, że patrząc się na dane podawane przez BIG, to też oni podają, to trzeba powiedzieć. Ja już pokazywałem te dane w którymś z poprzednich filmów, jeżeli Państwo chcecie, to sobie tam zobaczcie. Ostatnie dane o kredytach udzielonych, mieszkaniowych kredytach udzielonych w maju oraz o ilości wniosków złożonych w czerwcu wskazują te dane, że było już jakieś ożywienie, nazwałbym może nawet odbicie, powiedział, na pewno to nie jest ta skala, która była 2 lata temu kredytów, to daleko do tej skali. Ty w naszej rozmowie powiedziałeś kiedyś, że to jest chyba wtedy było nienormalnie, a teraz idziemy w stronę... Mogłem użyć takiego stwierdzenia. Tak, a teraz idzie, to zaraz się wytłumaczysz z niego, a teraz idziemy w kierunku normalności, ale to oznacza tak, ta fala kredytów wpływa do tych samych działów, które muszą rozpatrywać ten kredyt, ten 2%. Fajnie byłoby, gdyby BIG w ogóle podawał te dane z wyszczególnieniem, że nie tylko kredyty mieszkaniowe, ale kredyty mieszkaniowe i oddzielną rubrykę zrobił dla tego bezpiecznego kredytu, to byśmy mieli fajne wtedy dane takie obiektywne. Jeżeli to jest możliwe, to ja BIG proszę, żeby to zrobił, tak? I teraz powiedz właśnie, ci ludzie, którzy biorą te normalne kredyty, oni gdyby tak myśleli racjonalnie i słuchali prezesa Glapińskiego, to by wysłuchali, że być może za rok, za pół roku będą niższe stopy, więc w zasadzie po co się mieli śpieszyć teraz po kredyt? Oni uciekają przed efektem, bo się boją, że ceny wzrosną mieszkań po prostu i przyspieszają decyzje. Kiedy może się skończyć taki szturm? Czy w ogóle coś prorokujemy, czy patrzymy się spokojnie, co będzie? Ja sądzę, od razu przyznając swoją odpowiedź, że chyba musimy ze 2 miesiące poczekać, żeby zobaczyć, jak albo może nawet 3, żeby wrzesień chociaż był, żeby zobaczyć, jak będzie ta akcja kredytowa rzeczywiście przebiegała. Co ty o tym sądzisz? Znaczy, ten wzrost, który podałeś w czerwcu złożonych wniosków, to też jest efekt oczywiście bezpiecznego kredytu i nawet nie tylko wzrostu cen, bo tutaj jeszcze doszło to, o czym mówiłem, że będzie ten okres analizy się wydłużał, więc część osób jeszcze przyspieszyła nawet samo złożenie tego wniosku,
żeby zdążyć przed tym boomem takim, złożyć wniosek, zarejestrować, żeby ich wniosek poszedł przed tymi z bezpiecznego kredytu. tak. I nawet słusznie, tak, oni nie będą później czekali może 3 miesiące. Zakładam, że dzisiaj, co się może na przykład zdarzyć, że te zwykłe kredyty, czy niepreferencyjne, zostaną lekko przesunięte do banków, które nie weszły w program. Bo tam się nie będzie czekało tak długo. One mają większe moce przerobowe, tak? Więcej ludzi, więc tutaj też bym się zastanowił, czy my tego nie zaobserwujemy. Z drugiej strony, czy te banki, które nie przystąpią, nie wyjdą na rynek z jakąś nagle super ofertą kredytów standardowych, tak? Żeby sobie, nie wiem, odbić ten odpływ klientów na bezpieczny kredyt. Co będzie, miesiąc na pewno, tak. Miesiąc na pewno, a tak naprawdę wakacje całe bym obserwował, bo ciężko cokolwiek powiedzieć. Mogę strzelić z prawdopodobieństwem 50%, ale myślę, że to nie o to chodziło w Twoim pytaniu. Musimy poczekać. Jest tyle niewiadomych. Trzeba jeszcze wiedzieć, że nie wszyscy klienci poszli jeszcze do banków. Jest na przykład, są grupy ludzi typu właśnie osoby, które budują domy na własnych działkach. Tam jest jeszcze dużo niewiadomych. Niektóre banki nie robią tego typu celu. Niektóre mają ograniczenia. Niektóre nie są pewne, to już jest coraz mniej, co prawda jest, ale nie są pewne, jak interpretować ustawę. Bo co jest ważne? Ważne jest to, że żeby banki dostały od Banku Gospodarstwa Krajowego te dopłaty, tak, w 2024 roku, to one muszą udzielić kredytów zgodnie z ustawą. Jeśli zrobiłyby cokolwiek, co byłoby niezgodne z ustawą, to one nie dostaną tych dopłat, a kredyty udzielone, tak? Kredytów się nie cofnie, bo to jest umowa klient-bank, a nie jakiś tam Bank Gospodarstwa Krajowego, bank komercyjny. To jest zupełnie co innego. Z tamtej pierwszej trzeba się według mnie wywiązać. Więc banki, jeśli są niepewne interpretacji, a powiedziałem, że to przygotowanie jednak jest różne, to dziś wolą wyłączyć jakiś cel z kredytowania, niż zaryzykować nieotrzymanie dopłat. I będzie jeszcze fala takich klientów, ja nie wiem czy duża, tak, która w pewnym momencie powie, już teraz mogę złożyć ten wniosek. Dzisiaj jest bardzo duża niewiadoma z miejscami postojowymi. To jest niesamowita rzecz, ponieważ ustawa jasno określa, co może być kredytowane. Kredytowane ma być dom, mieszkanie. I w zasadzie kończymy, tak, upraszczając to. A teraz mamy, nie wiem, miejsce postojowe na zewnątrz budynku, na innej działce, która nie jest już tą działką pod budynkiem. To jest udział w zupełnie innej nieruchomości. Ja uważam, że absolutnie tego już nie będzie kredytowane, ale co jest nagminne u deweloperów, to jest norma praktycznie już w większości, że miejsca postojowe w hali garażowej pod budynkiem sprzedaje się jako prawo wyłącznego korzystania z tego miejsca w ramach udziału w nieruchomości wspólnej. I z czym mamy problem? Mamy problem z tym, że interpretacja także ministerstwa, na stronie ministerstwa, na stronie rządowej jest taka, że z mieszkaniem możemy kredytować tylko pomieszczenia przynależne. Tak. Prawo wyłącznego korzystania to nie jest po pierwsze pomieszczenie w ogóle, więc już odpada. Tak? Ja zadałem pytanie w czwartek, może nie bezpośrednio do ministerstwa, ale przez osobę, która na pewno przekaże to pytanie, który brał udział w przygotowaniu także tej ustawy, z prośbą o to, żeby jednak gdzieś tam podkreślił ten problem dla kredytobiorców i żeby ministerstwo może zrobiło jakąś interpretację dla banków, żeby banki miały jasno powiedziane, możecie to robić, bo jeżeli to nie będzie robione, no to zaczyna się duży kłopot. Bo dzisiaj kto kupuje bez miejsca postojowego mieszkanie w Polsce na rynku pierwotnym? No już chyba raczej kto kupuje jedno, to już trzeba by się zastanowić, tak, a nie dwa. Ale no bez miejsca postojowego to nawet deweloperzy nie sprzedają często takich mieszkań. I dzisiaj z tymi miejscami parkingowymi zawsze jest problem i to coraz bardziej narastający konflikt. Teraz też będą pewne ograniczenia w przymuszaniu do budowania tych miejsc parkingowych. Jak się okazuje, one nie zawsze są i nie wszystkim potrzebne. W
okazuje się, że nasze życie się zmienia po prostu i niekoniecznie chcemy mieć tyle samochodów, ile chciało nas ustawodawca miejscami parkingowymi uszczęśliwić i to też faktycznie podnosi ceny mieszkań. To ja widzę, że tych problemów jest dużo, bo też teraz już zmierzając do końca audycji, to na pewno nie rozstrzygniemy, ale bardzo ciekawym tematem będzie, jak banki będą weryfikowały te wszystkie oświadczenia o tym, czy ktoś miał mieszkanie, nie miał mieszkania, czy miał je za granicą, czy nie miał. To w ogóle jest, niektóre rzeczy są nie do sprawdzenia, powiedzmy. Przypominam, też jest audycja nasza na kanale o tym, o odpowiedzialności za składanie złych oświadczeń oraz o tym, co się stanie, jeżeli bank się dowie, że ktoś tam stracił te prawo do korzystania z tego kredytu. No i moje pytanie takie, czy faktycznie będzie tak, że banki powołają trójki takie społeczne, chodzące po mieszkaniach i sprawdzające, czy tam ty mieszkasz, czy być może wynajmujesz to mieszkanie. No to ciekawe jest, ale to zobaczymy za jakiś czas chyba, bo na dzień dzisiejszy to ja uważam, że banki nie mają żadnych komisji kontrolnych i nie mają takich organów. Czy się może mylę? Pierwsza sprawa to, że narzędzi naprawdę nie ma, tak? Może jakby ktoś chciał szybko stworzyć coś na niektóre te przypadki, by znalazł rozwiązanie, ale umówmy się, dzisiaj to będą oświadczenia i to jest jasne. Należy jednak pamiętać, że to, że dzisiaj tych narzędzi nie ma, to nie znaczy, że kiedyś nie będą, prawda? Że kiedyś ktoś nie wymyśli, że no nie wiem, chociażby prozaiczne, potrzebujemy wpływów do budżetu. Tak. Musimy zdobyć trochę pieniędzy, więc zweryfikujmy, czy ktoś nie wyłudził na przykład kredytu, bo to oświadczenie nieprawdy może być potraktowane jak najbardziej jako wyłudzenie kredytu, a jeżeli my będziemy skazani takim prawomocnym wyrokiem sądu, że wyłudziliśmy bezpieczny kredyt 2%, to my nie tylko tracimy dopłaty, my musimy je zwrócić, a po kilku latach to będzie już kilkadziesiąt tysięcy. Inna rzecz jest też ważna, na którą tutaj chyba, to będzie pytanie retoryczne. Czy bankom zależy na tym, żeby zabierać ludziom dopłaty? No właśnie. Co jest lepsze? Klient, który płaci mniejszą ratę i resztę dopłaca państwo, czyli sumarycznie bank otrzymuje, że tak powiem, swoje, czy przerzucenie całości opłaty na klienta? No i tutaj chyba nie I ma zabicie go i spowodowanie, że on w ogóle straci zdolność kredytową i nie płaci. Dokładnie, więc z jednej strony mamy tutaj te przepisy, które narzucają bankom jednak weryfikację, może kiedyś controlling i te inne rzeczy, a z drugiej, nie wiem jak nazwę to ładnie, interesem banku. Zobaczymy jak będzie, to przyszłość pokaże, na pewno teraz nie odpowiemy. Ja Państwu obiecuję, że z Krzysztofem się spotkamy jeszcze parę razy, bo będę go prosił jednak i naciskał, monitoruj, sprawdzaj, dowiaduj się jak to wygląda faktycznie. No na pewno nie będziemy tego wiedzieli za 2 dni. Musimy troszeczkę cierpliwie poczekać. Jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, to przypominam, zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Przypominam też, że na blogu symen24.pl znajdziecie wiele z naszych audycji, które macie tutaj na YouTubie, znajdziecie też inne, ale tam na przykład, jeżeli mówimy pokazujemy jakieś wykresy czy inne dane, to tam znajdziecie w lepszej formie niż w takiej, jakiej możecie to obejrzeć po prostu na filmie na YouTubie, bo tutaj są pewne ograniczenia techniczne. Cześć, dziękuję Wam, trzymajcie się.